Wielkie miasto to specyficzne miejsce do prezentowania postaw opartych na solidarności. Z jednej strony dominująca anonimowość, z drugiej strony łatwość zdobycia posłuchu i zasięgów medialnych. Czy ta specyfika Wielkiego Miasta sprzyja solidarności mieszkańców Warszawy? Jeżeli tak, to w jakich obszarach ona występuje? Witam Państwa na debacie organizowanej przez Centrum Myśli Jana Pawła II w ramach projektu Miasto Dialogu. Miasto Dialogu to wieloletni projekt badawczo-wdrożeniowy realizowany we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera. Podejmujemy w nim refleksję nad wartością i jakością życia człowieka w mieście. Hasłem przewodnim jest zaproponowane przez Jana Pawła II idea miasta na miarę człowieka, która zakłada podporządkowanie struktur i działań miasta oczekiwaniom jego mieszkańców. Oznacza więc także potrzebę tworzenia takiej przestrzeni, w której każdy będzie czuł się gospodarzem współodpowiedzialnym za miasto, a nie jego anonimową częścią. Ja nazywam się Jakub Kucharczuk, jestem współgospodarzem podcastu Międzymiastowo, tworzonego przez Klub Jagielloński, a o solidarności lokalnej w metropolii porozmawiam dzisiaj z panią dr Jowitą Redzińską z Wydziału Nauk Społecznych SWPS. Dzień dobry. Panią dr Elżbietą Ciszewską-Martyńską, związaną z Instytutem Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Oraz panią dr Katarzyną Górniak, pracującą na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Dzień dobry. Być może zacznę od lekko prowokacyjnego pytania, ale chciałbym zapytać, czy pań zdaniem Polacy i warszawiacy jako tako są solidarni? Może zacznę tutaj od mojej najbliższej rozmówczyni. Tutaj pomyślałam, że jak prowokacja, to niekoniecznie muszę zaczynać. Oczywiście, że są. Oczywiście, że są, a na pewno potrafią być. Polki i Polacy w wielu okolicznościach, szczególnie kryzysowych, pokazują, udowadniają wspaniałe przykłady solidarności. Więc na pewno mogę powiedzieć, że bywamy solidarni, solidarne, potrafimy to robić. Z drugiej strony pewnie to, co pozostaje wyzwaniem, to pewna trwałość tej solidarności. Bardzo dziękuję. Krótka odpowiedź, ale myślę, że tak możemy zacząć. Moje pytanie kieruję do pani dr Elżbiety Ciszewskiej-Martyńskiej. W takim razie, czy ta solidarność, która przez wielu polityków od lat jest odmieniana przez wszystkie przypadki, jest w Polsce również dobrze rozumiana? Nie tylko czy jesteśmy solidarni, ale czy jakby rozumiemy to, że jesteśmy solidarni? Myślę, że tak, że to jest jedna z takich wartości, jeden z takich społecznych ideałów, który się rozumie, który się nawet bardziej czuje, niż ubiera się w słowa. Więc myślę, że to jest taka postawa, która z jednej strony jest w jakiś sposób przez nas zinternalizowana, tak? Nawet przez właśnie, tak jak pan wspomniał o tych politykach, którzy słowo solidarność odmieniają przez wszystkie przypadki, przywołują je przy różnych okolicznościach. Nawet przez to bym powiedziała, że my się socjalizujemy w takim solidarnościowym myśleniu, tak? Odczuwamy to jako pewien imperatyw, wzór zachowania, postulat moralny, tak? Znaczy proszę zwrócić uwagę, że jak są różne ruchy społeczne, też takie różne ruchy społeczne, miejskie, to słowo solidarność jest tam bardzo popularnym słowem, tak? Lubimy słowo solidarność pisać tą solidarycą, ale właśnie staje się ona niebiesko-żółta, biało-czerwona, ale tutaj mam już na myśli Białorusinu, prawda? Czy różnych innych, też przez różne inne ruchy społeczne. Więc to jest bardzo popularne i bardzo nośne słowo. Bardzo dziękuję. Pani doktor Katarzyny Górniak, no bo jednak solidarność stała też się jakby nie tylko zwykłym słowem w słowniku, który określa pewną postawę, ale również jakby postawą polityczną, można powiedzieć nawet w ostatnich latach bardziej partyjną niż polityczną, tak? Członek Solidarności w tym momencie to jest osoba nacechowana w jakiś sposób pewnym bagażem doświadczeń i też przekazów, tak? I też budzi emocje pozytywne lub negatywne, często skrajne. I czy z tego nie wynika trochę, że właśnie Polacy trochę od tej solidarności się odżegnują? Bardzo lubimy o sobie myśleć, że jesteśmy solidarni. Jesteśmy właśnie, tak jak pani powiedziała, w taki sposób wychowywani, socjalizowani i mamy to pojęcie zinternalizowane. I tak jak myślimy o sobie, że jesteśmy tolerancyjnym narodem, tak myślimy o sobie, że jesteśmy właśnie solidarnym narodem.
Dlatego jakby z mojej perspektywy dodałabym jeszcze taką perspektywę, że ta solidarność jest bardzo mitologizowana. Tak więc ona w ogóle nie zanika, tak ona właśnie jest na językach, jest w debacie, jest w narracji, jest nieustająco odmieniana. Natomiast problemem jest to, jak my tą solidarność definiujemy. Tak? To znaczy, tak jak pan tutaj wspomniał trochę o polityce, każda partia powie, że promuje solidarność i dąży do solidarnego społeczeństwa, państwa i solidarność jest dla niej bardzo ważna. Natomiast każda partia by inaczej tą solidarność zdefiniowała. Ponieważ zupełnie inaczej zdefiniowała wspólnotę, którą widzi i którą chce tworzyć. Tak? Bo tu też uważam, że należy bardzo mocno podkreślić, że jakby nie ma definicji solidarności bez definicji wspólnoty. Tak? Znaczy, to jaką mamy solidarność jest pochodną tego, jaką mamy wspólnotę i jak tą wspólnotę chcemy widzieć. Więc nie uważam, żeby solidarność była zanikającym pojęciem, czy zanikającą ideą, czy zanikającą praktyką, bo tak też, tak jak mówiła pani doktor, solidarność praktykujemy na co dzień w różnych sytuacjach. Bardzo dziękuję. Zostajemy w takim razie chwilę przy solidarności i właśnie może bym poprosił pani o określenie, czym współcześnie, jak współcześnie powinna być rozumiana solidarność. Jeżeli mogę prosić. To jest dla mnie bardzo trudne pytanie. Bardzo mnie pań wypowiedzi zainspirowały. Ja może się podzielę też taką osobistą refleksją, bo ja już od kilku lat badam solidarność i raczej mogę powiedzieć, że przeżywam to jako frustrację niż taką prostą drogę. Znaczy, bo ja się moje pierwsze badania nad solidarnością wywodzą się z filozofii. Jestem filozofką, jestem etyczką. I tam podjęłam próbę takich bardzo analitycznych, semantycznych, historycznych poszukiwań. Byłam bardzo dumna z tego, do jakiej definicji dotarłam. Uważam, że ona jest zupełnie nieskromnie, jest świetna, jest naprawdę analitycznie, jest dobra. Nie zupełnie jest moja oczywiście, ja się inspirowałam wielkimi umysłami, które tym się zajmowały przede mną. Natomiast później weszłam w drugi etap badań, już też jako socjolożka w ramach mojego drugiego doktoratu, gdzie bardziej badam praktyki wspólnotowe, właśnie współpracy, współdziałania, też gdzieś połączone z solidarnością. I musiałam podważyć właściwie każdy element definicyjny, do którego dotarłam na nurcie tych badań teoretycznych. Myślę, że to jest ogromny problem. Zresztą to jest taki problem jak właściwie chyba z każdą wartością. To znaczy my społecznie ani się tego nie uczymy, ani tego często nie potrzebujemy w praktykach społecznych, żeby dodefiniowywać pojęcia. Może też to jest przyczyna wielu sporów, tak, że nie stwierdzamy na początek, no dobrze, to nie kłóćmy się o to, jaka jest solidarność, tylko najpierw powiedzmy sobie, co w ogóle przez nią rozumiemy. No tak zazwyczaj się dyskusje nie zaczynają i z tego też wynika dużo zamieszania. Wydaje mi się, że są takie elementy, takie cechy konstytucyjne, powiedziałabym, bez które trudno podważyć. To jest kwestia tego, że nie da się robić solidarności w pojedynkę, tak powiem, czyli to jest zawsze jakiś razem, jakaś grupa. Jest element zgody, to znaczy trzeba się zgadzać co do pewnych aspektów. Nie trzeba się zgadzać co do wszystkiego, ale zazwyczaj trzeba się zgodzić co do tego, w jakim celu, dla jakiej sprawy, albo też przeciwko czemu się solidaryzujemy. No i trzeci element, który już można podważać, to jest kwestia działania. Wiele osób twierdzi, że solidarność nie powinna być tylko deklarowana, ale powinna jakoś się ujawniać w działaniu, czyli właśnie powinna być praktyką społeczną. Też inna kwestia, czy na przykład samo deklarowanie już nie jest formą działania. Więc tutaj oczywiście ja bym mogła, jak Państwo widzą, wejść bardzo mocno w szczegóły. Natomiast ja nie wiem, czy to jest tak, zgadzam się tutaj bardzo z paniami, że my mówimy o sobie, że rzeczywiście lubimy chyba o sobie myśleć jako o społeczeństwie solidarnym. Natomiast rzeczywiście, jak ja badam szczególnie młode pokolenie, to ta solidarność nie jest takim słowem bliskim sercu, ani działaniu. To znaczy ona rzeczywiście antagonizuje to, co pan powiedział, tutaj się mocno zgadzam. Jest tak mocno, mamy wryty ten obraz gdzieś tam Wałęsy w stoczni, że wiele osób jakby nie chce tego powtarzać, nie chce tego kultywować z różnych względów. To znaczy nie że są przeciwko Wałęsie, tak? Tylko może też przeciwko tej narracji takiej bardzo męskiej, bardzo dominującej, bardzo też związanej właśnie z jakimś walką, konfliktem. I bardzo często w rozmowach, kiedy podejmowałam te wątki definicyjne po prostu w ramach badania,
to dużo osób się odżegnywało, że właśnie wolą mówić o wspólnocie, wolą mówić o współpracy, że ta solidarność im dzisiaj już nie pasuje, że to nie jest też słowo, o które chcą jakby walczyć i które chcą bronić, wolą je na razie zostawić. Więc tutaj mam taki bardzo duży dylemat i też jestem właśnie ciekawa naszej dalszej rozmowy, bo z jednej strony widzę, że właśnie szczególnie pandemia przywróciło nam bardzo solidarność. Dla mnie to było przeciekawe, jak nawet w sklepie spożywczym słyszałam, że w związku z solidarnością mam coś tam robić i to dla mnie było uderzające. Rzeczywiście w kalendarz rocznicowy mamy solidarność wpisane w sztandary, mamy solidarność wpisaną, na ile mamy ją wpisaną w taką codzienność i praktykę. Też mam bardzo duże zastrzeżenia, jeżeli myślę o solidarności jako pewnej kompetencji społecznej, bo uważam, że my trochę tego nie umiemy. Więc tu mam taki duży dylemat, ile jest rzeczywiście w tej warstwie deklaratywnej, a ile jest w praktyce społecznej. Bardzo dziękuję i od razu pytanie, czy Panie by chciały uzupełnić tą definicję, która wydaje się bardzo pełna? Ja bym przede wszystkim jakby rozdzieliła solidarność jako ruch społeczny bądź związkowy od solidarności, od solidarności społecznej jako pewnej idei, pewnej koncepcji, która no właśnie łączy wspólnotę, tak? Jest jakby fundamentem danej wspólnoty. I być może jest tak, że no nasze szczęście albo nieszczęście polega na tym, że mieliśmy solidarność jako związek zawodowy i to pojęcie się lekko, no nie wiem jak to powiedzieć, zużyło, zdezaktualizowało, spłaszczyło, tak? Natomiast solidarność społeczna jako pewna idea, jako pewna koncepcja, jako pewna aksjologia, która jest wpisana w każdą wspólnotę, tak? Tylko to jest to pytanie jakby jak tę solidarność rozumiemy i jak ją wypełniamy. Wydaje mi się, że jest nadal żywa i jest nadal aktywna. Znaczy solidarność istniała przed solidarnością w znaczeniu związków zawodowych i będzie istniała po związkach zawodowych. No to jest pewna niefortunność słów, których używamy, ale też rozumiem, że nasza rozmowa jest o solidarności społecznej. Społecznej, a nawet przejdziemy nie chyba... o związkach zawodowych. Dokładnie tak. I nawet bardziej tej lokalnej, gdy będziemy rozmawiać zaraz o kontekście Warszawy. Więc jakby dla mnie, tak jeszcze raz powtórzę, nie ma solidarności bez definicji wspólnoty. Możemy zdefiniować solidarność wtedy, jak zdefiniujemy, jaka ma być wspólnota. No solidarność jest jakby czymś, co tą wspólnotę buduje, co ją łączy, co powoduje, że ktoś jest a ktoś jest poza, a ktoś jest na marginesie. Solidarność jest pojęciem, które otwiera furtki albo zamyka furtki do tej wspólnoty, bo jest zawsze solidarność wobec kogoś, wobec czegoś. Ona może mieć właśnie charakter włączający albo charakter wykluczający, więc musielibyśmy sobie zdefiniować, co rozumiemy pod pojęciem wspólnoty, dla mnie, co rozumiemy pod pojęciem wspólnota, żeby móc zdefiniować pojęcie solidarności. A to jest zawsze ten fundament, budulec dla danej społeczności i wspólnoty. W takim razie może trochę ułatwię zadanie, bo nie ma co ukrywać, że debata jest częścią projektu, który analizuje postawy mieszkańców Warszawy, więc dla nas ta wspólnota, przynajmniej tutaj, gdy będziemy rozmawiali o solidarności lokalnej, wspólnota mieszkańców Warszawy, czy też wspólnoty, które tworzą mieszkańcy Warszawy, jest chyba takim najbardziej trafnym obszarem, na którym się możemy dzisiaj skupić i chciałbym, żebyśmy się skupili. I od razu w takim razie może zapytam, jak właśnie w kontekście Warszawy możemy scharakteryzować solidarność lokalną? Bo wydaje się, że to jest coś, co niekoniecznie jakby się zazębia z taką zwykłą solidarnością, o której teraz rozmawialiśmy. Znaczy, wcześniej rozmawialiśmy o takiej definicji jak solidarności i ja się tutaj z paniami zgadzam, ja tutaj nie mam dużo do dodania. Tak? Znaczy, wiadomo, że solidarność to jest takie pojęcie wieloznaczne, że czasem była nazywana przyjaźnią społeczną, braterstwem, właśnie czasami tu ma takie różne aspekty współpracy. I teraz jak to przenieść na taki poziom lokalny? Znaczy moją taką pierwszą nasuwającą się definicją, a myślę, że to dlatego, że ja jestem tak nawet przez właśnie i pracę naukową i trochę takie sprawy pokoleniowe, właśnie jestem tak socjalizowana w solidarności. To jest ta definicja jeden drugiego brzemiona noście, tak, które podawał Józef Tischner. Ja tam jeszcze wcześniej było i u Wojtyły, i u Maxa Schellera trochę, prawda? Więc dla mnie solidarność jest pewną taką nieakcyjną gotowością niesienia czyichś ciężarów, tak?
I teraz tak idąc taką myślą Wojtyły, jeszcze tak tam nie wiem, starszą, tak, z osoby i czynów, czy już naprawdę prehistoria, ale on tam mówił o tym, że właśnie naszym wyrazem mojej solidarności jest to, że robię to, co ode mnie zależy, tak, że podejmuję odpowiedzialność za to, co jest w jakiś sposób mi dane, zadane, to, co powinnam wykonać, tak, w taki sposób, że mogę to robić, tak, że nie ma jakichś obiektywnych przeszkód do tego, żebym nie spełniła jakichś takich zadań, które właśnie to, że jestem członkiem szerszej wspólnoty, to mnie przynależą, tak? Czyli żebym nie poprowadziła dobrze zajęć na uniwersytecie, żebym się zajęła moimi dziećmi, żebym dbała o relacje z moim mężem, to może inna kolejność powinna być, jak teraz to wymieniam, to sobie to uświadamiam, prawda? Ale w każdym razie są takie kwestie, które mogę robić, powinnam. I w takich sytuacjach potem, i taką postawą solidarności jest to, że właśnie dorzucam tą swoją cegiełkę do tego dobra wspólnego, a praktyka jest taka, i to już pani doktor to pewnie o tym więcej powie, że my nie zawsze jesteśmy w stanie to wszystko wypełnić, tak? Znaczy, że nawet są różne różnice między nami, że nie jesteśmy w stanie, tak? Są różne okoliczności, coś się zdarzy. Może niektóre sprawy to są sprawy systemowe, prawda? Jest w jakiś sposób właśnie, w gorszej sytuacji, mam trochę pod górkę, prawda? Muszę biec na bosaka, kiedy inni mają trampki, tak? Wtedy wkracza ta szersza wspólnota, która mówi, no to ja trochę poniosę ten twój ciężar, tak? Żebyś sobie mogła zdobyć te trampki i pobiec, tak? To jest trochę taka, bym powiedziała, takie założenie lokalnej wspólnoty, ale też myślę, że bardzo ważną sprawą w takich miejscach, jakim są, w ogóle miasto to jest wspaniałe miejsce do praktykowania solidarności. Znaczy z jednej strony może ta solidarność przychodzi łatwiej, chociaż to też różnie bywa, w takich mniejszych miejscowościach. Tak, mówiąc z mojego własnego doświadczenia, jak się przeprowadziłam do tego warszawskiego Obwarzanka, no to doświadczam dużo większego wsparcia ze strony sąsiadów i dużo częściej też się sama ofiarowuję im. Tak? Czy to jest opieka nad dziećmi, czy wspólna opieka nad dziećmi, czy nawet takie sprawy właśnie porady, gdzie coś załatwić, do kogo zadzwonić i tak dalej, i tak dalej. Więzi między nami są bliższe niż tutaj, kiedy mieszkam w Warszawie, tutaj w Śródmieściu. Ale z drugiej strony też te okazje do praktykowania solidarności tutaj myślę, że jest więcej. Tak, jest więcej, bo też jest dużo więcej wyzwań. Metropolia jest bardzo zróżnicowana, tak? Więc jakby ta solidarność też będzie znacznie bardziej zróżnicowana. Też w metropolii w porównaniu właśnie z małymi miastami czy z małymi wspólnotami mamy to oddzielenie z takiej strefy formalnej i nieformalnej. Tak? Znaczy w małym mieście to są strefy, które się nakładają na siebie i one się przeplatają. Tak naprawdę stanowią jedność. W dużym mieście ta sfera czy płaszczyzna takiego sformalizowanego życia, tutaj mówię o instytucjach, o władzach lokalnych i sfera takiego życia społecznego, one są oddzielone. Tak? Więc też ta solidarność będzie miała inny charakter i też bardziej mieszkańcy według mnie dużych miast przerzucają czy cedują nawet nie manifestowanie solidarności, ale pewną odpowiedzialność za załatwianie różnych spraw właśnie na władze lokalne. Tak, na instytucje publiczne, na inne organizacje. Natomiast w małych miastach biorą sprawy w swoje własne ręce, bo ten burmistrz, czy ten wójt, czy radni to są nasi ludzie. Tak, więc jakby my załatwiamy swoje własne sprawy. A tutaj w dużym mieście, takim jakim jest Warszawa, no Warszawa jest szczególnym jeszcze miastem, tak, bo jest jeszcze stolicą, to oddzielenie tych dwóch sfer, dwóch płaszczyzn powoduje, że ta solidarność się manifestuje czy praktykuje w bardzo szczególnych, czy w takich nietypowych sytuacjach. No i też jakby jest istotne, że w dużym mieście pewnego rodzaju procesy, takie jak indywidualizacja, anonimizacja, nie wiem, no skupianie się na osiąganiu jakby swoich własnych, prywatnych celów, one jakby nasilają się. Więc to są też takie procesy, które powodują, że te praktyki solidarnościowe będą wyglądały inaczej.
Bardzo dziękuję. Tutaj od razu mi się nasuwa taki wniosek i chyba do tego też musimy nawiązać, że z jednej strony mówimy o solidarności, szczególnie patrząc na taką wspólnotę jak właśnie mieszkańcy Warszawy wewnątrz tej wspólnoty, która też pewnie ma swoją specyfikę, ale też chyba taka, przynajmniej dla mnie, bardziej intuicyjna solidarność jest wspólnoty wobec jakiejś innej na przykład wspólnoty, tak? No mówiąc na konkrecie na przykład wobec uchodźców, czy gdy wydarzy się jakaś tragedia w kraju, to wobec powodzian, albo coś w tym stylu, tak? Ale chciałbym zostać jeszcze przy tej solidarności lokalnej, pytając panią doktor, czy istnieje solidarność lokalna oparta o pewne takie konkretne grupy społeczne, czy ta solidarność lokalna pojawia się trochę tak zrywami, gdy właśnie jakaś potrzeba zachodzi, czy tak jak tutaj było wcześniej powiedziane, na przykład w kontekście mniejszych miast, że tam ta solidarność jest czymś takim naturalnym? Spróbuję odpowiedzieć treściwie, chociaż to naprawdę uruchamia mi mnóstwo wątków i mnóstwo tutaj jakby myśli się pojawia. To znaczy, po pierwsze, jedno i drugie jest możliwe. Jedno i drugie się wydarzy. Tak najprościej odpowiadając. Druga kwestia, mi się wydaje, że tak trochę, może tak, warto zwrócić uwagę na pewne założenia, które często przyjmujemy w taki niemy sposób. Dla mnie, proszę wybaczyć tutaj taką daleką podróż historyczną, no ale już nawet Hobbes i Rousseau, tak? To znaczy, jeżeli ktoś tak sobie myśli, że człowiek z natury jest właśnie drugiemu człowiekowi wilkiem, to się osadza w pewnym paradygmacie i przyjmuje pewne założenia, które ma nieświadomie i tak będzie pewne rzeczy postrzegał. I wyobrażam sobie, że dla takiej osoby dużo mocniejsza, ważniejsza jest ta solidarność, która się ujawnia wtedy, kiedy no jednak jest wspólny wróg. Jakie wartości przyjmujemy, jaką antropologię zakładamy, no to się potem objawia właśnie w tych praktykach społecznych. Z drugiej strony, kiedy bardziej wierzymy w to, że jak człowiek po prostu będzie miał niezakłócony rozwój, właśnie będzie bliżej natury, no to po prostu sam z siebie będzie się rozwijał w miłości, przyjaźni, współpracy i tak dalej. No i w tym kontekście to można sobie wyobrazić, że też te solidarności mogłyby wyglądać inaczej. Dla mnie bardzo też ważne porównanie, które mnie osobiście inspiruje, może też Państwo zobaczą w tym coś interesującego, jest takie właśnie rozróżnienie na taką romantyczną i pozytywistyczną solidarność. Mi się wydaje, że my jesteśmy w ogóle świetni w zrywach i w kryzysach. Znaczy mówię Polki i Polacy. Wybaczcie Państwo uogólnienie, bo zawsze w takich uogólnieniach jest niebezpieczeństwo, no ale pozwalam sobie właśnie podkreślając, że rozumiem, że takie uogólnienie robię. No więc właśnie, przyjazd osób uchodźczych w ostatnim czasie z Ukrainy, w ogóle zaostrzenie konfliktu w Ukrainie, niesamowity zryw Polek i Polaków. Pewnie będziemy o tym rozmawiać więcej. Powódź. Sitek popełnił wspaniałą książkę swego czasu, opisując właśnie jak to wrocławianie i wrocławianki się wspaniale zmobilizowali. Może nawet trochę przesadził, za co później był krytykowany. Więc mamy szereg takich doświadczeń, już nie wspominając, nie cofając się jeszcze do lat 80., prawda, i w ogóle tej solidarności, do której się nie skupiamy, ale która też jest takim ważnym przykładem dla pewnego pokolenia, było jednak formatywnym doświadczeniem właśnie tego, że potrafimy współpracować. Z drugiej strony jest ta solidarność, która wydaje mi się, że jest naprawdę pomijana. Może też przesadzę i może chętnie jestem otwarta tutaj na dyskusję. No ale właśnie taka u podstaw, że płacę podatki, że wyrzucam śmieci do kosza, że nie wiem, że przepuszczam, że pomagam, że tak troszkę z tej swojej wygody zrezygnuję, bo się po prostu rozejrzę, czy się nie rozpycham za bardzo, nie wiem, w autobusie. To są takie absolutne drobiazgi i tutaj właśnie, o ile jestem wielką optymistką i nawet długo sobie myślałam jako takiej promotorce solidarności, to jak wspomniałam na samym początku, wydaje mi się, że w kontekście kompetencji społecznych nam naprawdę dużo brakuje. To znaczy tak, ja jednak marnie określam edukację w kontekście wartości życia publicznego. To znaczy, myślę sobie, że jesteśmy bardziej edukowani moralnie czy etycznie jednak w tej sferze prywatnej i gdzieś jest duża luka tego myślenia właśnie o dobru wspólnym, o życiu publicznym, o sferze publicznej, a solidarność jednak według mnie jest przede wszystkim wartością życia publicznego. Więc ja bym widziała wielkie właśnie zalety tej takiej solidarności małymi krokami, takiej codziennej, społecznej, właśnie lokalnej, miejskiej, i tego mówienia o tym właśnie, że nie tylko w obliczu wielkich kryzysów, no bo właśnie ten kryzys powoduje też to, że mamy z jednej strony doświadczenie, które może być formatywne
pozytywne i bardzo konstruktywne, bo zobaczymy siebie jako właśnie osoby solidarne i można bardzo, że tak powiem, uwierzyć właśnie w sąsiadkę czy sąsiada, ale z drugiej strony jak w każdej mobilizacji następuje ten spadek. I jeżeli się skupimy na tym spadku, to zostaje właśnie takie poczucie rozczarowania ogólnego i ono moim zdaniem znowu jest bardzo szkodliwe dla w ogóle myślenia o współpracy, o solidarności. Więc tak trochę próbując już może nie tyle, że podsumować, ale przynajmniej jakąś tutaj puentę znaleźć. Bardzo, bardzo mocno wierzę w tą lokalną, miejską solidarność, bo ona jest właśnie, ona może być bliska takiemu codziennemu życiu, takiemu myśleniu właśnie też w kategorii obowiązku, ale pewnej też obligacji, nawet jeżeli takiego słowa nie ma, ale wiedzą Państwo, o co mi chodzi. W sensie takiego zobowiązania, które samodzielnie, codziennie, dobrowolnie na siebie przyjmuję, myśląc o tym, że właśnie nie działam w pojedynkę, i że tak naprawdę moje dobro, moja ostatecznie jakość życia zależy od tego, czy innym też będzie fajnie, wygodnie, miło i tak dalej. I ja osobiście widzę pewien brak. To znaczy tutaj uważam, że mamy sporo do zrobienia i do wypełnienia. To może nazwijmy te kompetencje społeczne, które powinniśmy rozwijać, tak? Bo myślę, że możemy to robić, tak? Tak, wcześniej czy później to jakoś te kompetencje nam wzrosną. To jakie one są? Tak. Ja mam na pewno bardzo proste na początek, komunikacja, empatia. Empatia, tutaj ojej, to jest, no, nie chcę wielkiego tematu otwierać. Zachęcam, myślę, że jak coś, to będę ciął. Dobra. Mam na myśli współpracę opartą na empatii. Empatię też rozumianą nie tylko jako emocjonalną, ale taką połączenie, mówiąc na skróty, dojrzałą empatię. Mam na myśli, kiedy mamy połączenie poznawczej i emocjonalnej empatii. Kwestie, które są związane ze współpracą, to nie wiem, czym... Bo powiedziałabym, że tak, że to jest pewna kompetencja współpracy, która w ogóle w tym się zawiera. Pewnie i komunikacja i chociażby empatia. To bym tak, chociaż od tych trzech bym zaczęła. Nie wiem, co panie by dodały. Tak, to można jeszcze dodać ofiarność, odpowiedzialność, uczucie sprawstwa. Natomiast z tego, co pani mówi, to mam wrażenie, że pani mówi o takiej bardzo, bardzo podstawowej solidarności. Takiej absolutnie codziennej, związanej z takimi postawami wobec wspólnoty, w której żyjemy. Natomiast istotne też jest to, jakby wobec kogo jesteśmy solidarni. To znaczy, jeśli płacimy podatki, tutaj pani wspomniała, czy segregujemy śmieci, jakby komu to przynosi korzyść, czy jakby dla kogo to robimy. To znaczy, jakby trudno jest mówić o solidarności i o wspólnotowości bez odpowiedzenia sobie na pytanie, kto do tej wspólnoty należy. Znaczy, wobec kogo jesteśmy solidarni? Czy wobec takich samych jak my, czy wobec osób, które mają trochę inaczej niż my? Znaczy, dla mnie społeczeństwo solidarne to jest społeczeństwo, które akceptuje różne prędkości. Tak? Czyli akceptuje osoby o różnym statusie, o różnej pozycji, o różnych możliwościach, o różnych pozycjach społecznych. Tak? To znaczy tutaj, ponieważ jakby ja się zajmuję akurat ubóstwem i wykluczeniem społecznym, to dla mnie podstawowe pytanie jest to, jaką pozycję w społeczeństwie zajmują osoby, które mają ten status ubogich, wykluczonych, pozbawionych pewnych dóbr. I czy wobec nich też jesteśmy solidarni, czy nie jesteśmy solidarni? Czy wobec osób uchodźczych jesteśmy solidarni? W jakich warunkach jesteśmy solidarni, a w jakich warunkach nie jesteśmy solidarni? Czy to jest solidarność warunkowa, czy bezwarunkowa? Tak? Czyli czy stawiamy warunki, czyli mówimy, wpuścimy was tutaj, ale nie możecie tego i tak naprawdę to pożegnajmy się szybko, czy mówimy, wejdźcie do naszego domu i się rozgośćcie, tak? Bo czujcie się jak u siebie. Więc tutaj zgadzam się absolutnie, że taka solidarność codzienna jest absolutnie podstawą. To są takie kompetencje, nazwalibyśmy obywatelskimi, takiej uważności na to, co się wokół nas dzieje. I potem gdzieś był ten poziom właśnie tej takiej solidarności, no właśnie odnoszącej się do innych, do różnych grup społecznych. Że jakby takiego właśnie założenia, że jakby różne osoby mają różne możliwości. I musimy założyć, że ja szybko idę po tej drabinie, ale ktoś po tej drabinie idzie wolniej. I on też ma prawo być
i wobec niego też mamy prawo być solidarni, czy powinniśmy być wobec niego solidarni. Już nie mówiąc o tym, że z tej drabiny każdy może spaść, nawet ten, kto wszedł wysoko. Tak, i ma jakiś super system zabezpieczeń, który sobie wypracował i on jak spadnie, też będzie oczekiwał solidarności. Bo bardzo dziękuję za to zdefiniowanie tych cech, czym się solidarność objawia i wspólnoty, które tę solidarność okazują, ale zastanawiam się też, oczywiście patrząc na kontekst polski, kontekst może mniej warszawski, chyba bardziej polski, bo to będzie łatwiejsze do ujęcia, jak to się zmieniało na przestrzeni kilku ostatnich dekad, bo wydaje mi się, że ta solidarność nie jest konceptem trwałym i to, jak Polacy postrzegają solidarność, ale to też komu ją okazują tak naprawdę. No i tutaj chyba bym się właśnie skupił na tym zewnętrznym, jak pani doktor powiedziała, aspekcie, czyli raczej wobec grup, gdzie niekoniecznie nasza wspólnota, czy ja sam jestem beneficjentem, a beneficjentem jest ktoś inny. No tutaj mamy tych grup mnóstwo, tak? No, począwszy od osób właśnie ubogich i wykluczonych. Czy one są częścią, to jest pytanie, tak? Czy one są częścią tego społeczeństwa, czy nie są częścią tego społeczeństwa? I badania pokazują, i tutaj akurat badania pokazują bardzo wyraźnie, że im bliżej współczesności, tym bardziej chętnie te osoby właśnie wyrzucamy. Tak? Znaczy, traktujemy jako odpady, jako śmieci, tutaj posługuje się pojęciem Zygmunta Baumana. Jakby nie zapraszamy. Tak? Mówimy, dziękujemy bardzo, Państwo nie spełniają warunków bycia członkiem tej społeczności. Bardzo często są to osoby starsze. Tak? To są osoby, które właśnie ze względu na swoje kompetencje, wiek, umiejętności nie pasują, tak? nie przynoszą korzyści. To są osoby uchodźcze. Tylko uchodźcze może właśnie nie w wyniku działań wojennych, tylko w wyniku innych działań. Więc jakby mamy taki cały system wykluczeń. Tak? I bardzo go, mam wrażenie, w ostatnich czasach pielęgnujemy, co zresztą jest dosyć mocno trwalane w takim przekazie politycznym. Czy są w takim razie takie grupy, które można byłoby wyraźnie wskazać, że wobec których kiedyś, kilka lat temu Solidarność była na znaczącym poziomie, a w tym momencie w wyniku działań, czy to właśnie politycznych, czy też może zmiany percepcji społecznej, ta Solidarność w ogóle zanikła? Bo wydaje mi się, że uchodźcy raczej nie są taką kategorią, no bo to jest temat dosyć nowy, tak? On się pojawił do takiej społecznej, szerokiej percepcji dosyć szybko, w okolicach 2013-2014 roku, no i raczej od początku był nacechowany, przynajmniej przez sporą część społeczeństwa, ale też polityków negatywnie. A czy są takie grupy, które właśnie, no tutaj zastanawiam się nad tymi osobami starszymi, o których pani doktor wspomniała, czy rzeczywiście jest tak, że im dalej w las, tym to solidarność, to współczucie, też jakby chęć pomocy do tych osób zanika? Nie da się odpowiedzieć jednoznacznie. Tak? Więc jakby, czy się postawy solidarnościowe zmieniały? Tak, zmieniały się wobec tak naprawdę każdej grupy społecznej, która jest grupą, użyję tego słowa, jakby nie mainstreamową, czyli jakby nie grupą środka. Tak? Czyli wobec takich grup, które gdzieś tutaj na marginesie tej wspólnoty funkcjonują, wobec alkoholików, wobec narkomanów, wobec więźniów, tak? Bo tutaj mówimy o takich, powiedzmy, wobec bezdomnych, mówimy o takich, rozumiem, o takich grupach. I te postawy właśnie przynależności czy nie, czyli te postawy wspólnotowości, włączenia czy nie włączenia, no one ewoluują, tak? One się zmieniają. I różne rzeczy mają na to wpływ. Poziom ekonomiczny, wydarzenia polityczne, kryzysy, które następują. No, proszę zobaczyć, to już wspomnieliśmy o pandemii. Pandemia, która na początku była tą erupcją solidarności, po jakimś czasie ta solidarność wygasła i zaczęliśmy sobie zadawać pytanie, ile to kosztuje, tak? Czy nam się to opłaca i czy naprawdę musimy. I dokładnie jest tak samo zresztą z osobami uchodźczymi, tutaj mówię o Ukrainie. Po pierwszym zrywie takiego wybuchu trzeba pomóc i zaspokojeniu takich potrzeb podstawowych tych osób, które przybyły do Polski, zaczęliśmy troszeczkę problematyzować tę sytuację. Ale to nie znaczy, że Solidarność wygasła, tak? Bo nadal te działania
które nazwalibyśmy solidarnościowymi, czyli pomocowymi, one są podejmowane, tylko mają inną skalę, inny charakter, już nie polegają na takim hip-hura udzielaniu pomocy takiej podstawowej, takiej biologicznej, tak, zaspokojenia potrzeb podstawowych, takich ekonomicznych, tak jak jedzenie, picie, spanie, tylko bardziej tutaj zakorzeniania, wytrwalania właśnie, aklimatyzacji, integracji tych osób. No i jak zaczynamy pytać Polaków, to są badania CBOS-u, jakie miejsce widzą dla osób uchodźczych, no to widzą miejsce jako sąsiada, członka rodziny, przyjaciela, ale nie widzą miejsca na przykład dla osób z Ukrainy w takich pozycjach jak radny, polityk, przełożony, żeby Ukraińcy zakładali swoje jakieś wspólnoty. No to tutaj Polacy mówią, no nie. Taka bardzo warunkowa solidarność, ale to jest też ta zmiana. Tak? Czyli ta zmiana następuje na bardzo różnych poziomach. Tak? I tutaj ja mówię ogólnikami, mam wrażenie, ale nie mamy po prostu czasu, żeby ten wątek rozwinąć, bo to jest naprawdę bardzo skomplikowane i to jest wobec kogo, jak i w jakim czasie. Jeśli odpowiadając na pytanie, tak, postawy solidarne podlegają wielorakim, wieloaspektowym, różnorodnym zmianom. Bardzo dziękuję. W takim razie trochę od tego ucieknę i zmienię perspektywę. Wobec kogo nam najłatwiej się solidaryzować? Czy są takie grupy społeczne, które rzeczywiście może budzą w naszym społeczeństwie, tak jak mówię, tutaj jak debata jest z perspektywy Warszawy, ale myślę, że to też możemy rozszerzać mówiąc o społeczeństwie polskim, które zyskują na, nie wiem, jakichś pewnych cechach, czy to naszego właśnie społeczeństwa, czy też współczesności, tak? I tą solidarność rzeczywiście otrzymują, czy ten jakby wyraz solidarności i efekty z nią związane do nich spływają, można powiedzieć, szerokim strumieniem. Czy są takie grupy społeczne? Jasne. To znaczy, ja bym zaczęła może od takiego rozróżnienia, które przyznam, że dla mnie jest bardzo ważne w badaniach solidarności, a ono jeszcze nie padło. Znaczy, ja bardzo cenię solidarność, szczególnie właśnie jako wartość życia publicznego, dlatego, że ona jest dla mnie bardzo różna od pomocy, miłosierdzia, charytatywności, dlatego, że jest wartością, która właśnie jest mocno oparta na współpracy, na partnerstwie. To jest ja wychodzę z takich założeń, oczywiście nie wszyscy muszą się ze mną zgadzać, że jest właśnie wartością horyzontalną. Czyli dla mnie solidarność tak naprawdę przejawia się wtedy, kiedy my nie pomagamy, czyli właśnie pytanie, czy my jesteśmy solidarni z Ukrainą, czy my chcieliśmy pomagać osobom uchodźczym. To bym naprawdę, myślę, że to jest na większą dyskusję. I tu odpowiadając na pana pytanie, no świetnie sobie poradziliśmy, bo kto przyjeżdżał? Przyjeżdżały kobiety z dziećmi, czyli wzbudzali nasze współczucie, nasze emocje, nasze po prostu to, co mamy najlepsze, tak, poruszane były nasze serca. Przy jednoczesnym właśnie, ja tutaj w psychologiczne wątki wolałabym nie wchodzić, bo to nie jest mój obszar ekspertyzy, ale rzeczywiście tam się mówi o kwestiach dystansu, tego właśnie, że wysokie te kwestie emocjonalne, a niekoniecznie wysokie te takie profesjonalne czy kompetencyjne. Czyli nie wchodzimy w ogóle w wątek rywalizacji. Pomagamy, no trochę to jest takie słodkie, trochę to jest takie pluszowe. Przepraszam za określenie, ale takie chcę już, żeby były obrazowe. I w tym sensie dla mnie to niekoniecznie jest solidarność. To znaczy, jeżeli my rozumiemy, że te osoby przyjeżdżają i tak samo wkładają coś do naszego społeczeństwa i coś z niego biorą. I tutaj sobie pozwolę przeskoczyć znowu dla mnie taki inspirujący, ciekawy wątek. Solidaryzm w Polsce rozwijany jako myśl mocno w dwudziestoleciu międzywojennym. I rzeczywiście bardzo fajne, tam właśnie były takie bardzo plastyczne metafory, że społeczeństwo jest jak organizm ludzki i może tam, nie wiem, możesz żyć bez palca, ale jak ten palec choruje, to tak naprawdę cię boli i jest ci niewygodnie, jest ci niefajnie. I jeżeli nawet sobie wyobrazimy, że nie chcę tutaj jakby zbyt spłaszczać tej metafory, no ale jeżeli jest jakaś grupa społeczna, bez której sobie możemy wyobrazić funkcjonowanie społeczeństwa, tak, i nie wiem, chętnie pozbędziemy właśnie osób dotkniętych kryzysem bezdomności, to rzeczywiście jest chyba taki przykład, że chętnie gdzieś byśmy na ten margines wypchnęli, to jest tak, jeżeli ta grupa będzie funkcjonowała i będzie niezadbana, to całe społeczeństwo ucierpi. Mi się wydaje, że dopóki
silnie widzimy, że to właśnie solidarność jest bardzo powiązana z tym, że społeczność jest pewną jednostką, społeczeństwo jest pewną całością. I jeżeli nie zadbamy o te najsłabsze elementy, czy w danym momencie jakoś, no właśnie a propos drabiny i tego, że zawsze ktoś może, prawda, spaść, odpaść i tam trzeba naszą uwagę, ale nie dlatego, że my jesteśmy wspaniałomyślni, najlepsi, mamy te wszystkie zasoby i teraz właśnie pomagamy tak właśnie z góry na dół, ale dlatego, że rozumiemy, że to jest w naszym najlepiej pojętym interesie. I w tym sensie moim zdaniem solidarność trochę przełamuje ten dualizm między, nie wiem, egoizmem a altruizmem, bo pokazuje, że to jest ta trzecia droga, kiedy wszystkim się opłaca bycie bardziej solidarnymi. A odpowiadając, wracając do pana pytania, to pomaganie, no to są właśnie te kwestie takie, gdzie mamy poczucie, że te osoby, czy ta grupa nam nie zagraża, a jednocześnie potrzebuje naszej pomocy, no to najłatwiej o współczucie i pomaganie. Natomiast jeżeli myślę w kategoriach solidarności, no to dla mnie to jest ważne to, że solidarność, może nadużywam tego określenia, ale przyznaję, że ono też jest dla mnie ważne, że łączy ludzi po linii interesu lub artykulacji wartości lub artykulacji wartości. I dla mnie ten wspólny interes naprawdę jakby nie umniejsza solidarności, a nadaje jej taki bardzo praktyczny, czasem materialny, czasami bardzo konkretny wymiar. I wydaje mi się, że to jest ważne, to znaczy, że solidaryzujemy się też wtedy, kiedy widzimy w tym swoje korzyści. No i to bardzo zależy od tego właśnie, czy ta grupa jest nam jakoś bliska, czy my od niej zależymy, czy my potem mamy nadzieję na wzajemność. To są takie rzeczy, które ja wiem, że rzadko są poruszane w ramach dyskusji o solidarności, ale są ważne właśnie a propos praktyk społecznych. No i jeszcze jedna ważna kwestia, pani doktor porusza sprawę wspólnoty. Dla mnie też solidarnością jest bardzo związana kwestia tożsamości. To znaczy jednak jest tak, ja bym chciała, żeby było może inaczej, ale im ktoś jest bardziej podobny do nas albo w jakimś aspekcie, w danej sprawie, tak? No bo to też nie jesteśmy solidarni zawsze ze wszystkimi, tylko w jakichś sprawach, w jakichś kontekstach, no to rzeczywiście łatwiej jest nam przynajmniej na jakimś poziomie wartości czy wspólnej identyfikacji. To podobieństwo bardzo, bardzo pomaga się solidaryzować. Bardzo dziękuję. W takim razie dopytując, czyli solidarność bardziej wtedy, gdy na przykład grupa osób w średnim wieku solidaryzuje się z osobami starszymi, walcząc o czyste powietrze w swojej lokalnej okolicy, niż gdy szereg osób, co nie wiem, raz regularnie wpłaca na zbiórki, gdzie jest to bardziej charytatywne, na zbiórki na przykład wspomagające, czy to nie wiem, schroniska dla zwierząt, czy też jakieś zbiórki pomagające wyzdrowieć, tak, wyleczyć jakąś chorobę. To jest bardziej, tak, solidarność? Ponieważ właśnie ja się nie boję w solidarność włączać kwestii opłacalności, więc rozumiem, że jeżeli ktoś jakby optymalnie wykorzystuje swoje zasoby poprzez przelew, czemu nie? To nie znaczy, że on się nie solidaryzuje, tylko bardziej dla mnie jest kwestia tego, jak postrzega. Oczywiście nigdy nie ocenimy intencji, ale dla mnie to jest bardziej kwestia tego, czy taka osoba właśnie, nie wiem, trochę zrzuca to, co zbywa, bo chce pomóc komuś słabszemu, czy myśli sobie, okej, to jest w naszym wspólnym interesie, żebym o to zadbała. Wtedy jakie dobiera środki jest dla mnie chyba kwestią wtórną. Tak, bo zacząłem się zastanawiać właśnie, jak trochę traktować takie działania, których jest pełno i trudno zarzucić jakby negatywny charakter. No, mamy przykład szeregu, można powiedzieć, influencerów, którzy słyną z tego w mediach społecznościowych, że tak naprawdę nakręcają takie zbiórki, sami je organizują, stali się takimi tubami, można powiedzieć, tak? I trudno im odmówić efektywności, wykorzystują swoje zasięgi, czy to medialne, czy twitterowe, czy jakieś jeszcze inne do tego, żeby te zbiórki rozkręcać, żeby w efekcie zbierać więcej pieniędzy. W efekcie być może ktoś dzięki temu zyskał zdrowie, tak? Wyszedł z choroby, odbudował dom po pożarze, bo to są jakby takie dominujące typy zbiórek. No i wydaje się, że to też jest w jakiś sposób postawa, tak, solidarnościowa. Z drugiej strony oczywiście pojawiają się zarzuty, że te osoby robią, bo potrzebują trochę podbudować raz, że swoją właśnie rozpoznawalność, a dwa też swoje ego. Ja tak odpowiem trochę może ewangelicznie, to należy robić i innego nie zaniedbać, tak? Że nie należy się gorszyć, że właśnie może niektóre nasze wspólne działania są bardziej charytatywne, że nawet ta może pomoc może się wydaje taka trochę paternalistyczna, trochę nawet z góry, tak? Że owszem, wydaje mi się, że byłoby to lepiej, gdyby te relacje były bardziej partnerskie, żeby widzieć to dobro wspólne, do którego
oni też w jakiś sposób zmierzają, że może lepiej formułować solidarność nie poprzez takie kwestie tożsamości, bliskości geograficznej, podobieństwa i tym podobnych rzeczy, tylko na podstawie na przykład wspólnego człowieczeństwa, tak, na przykład jak jest, jesteśmy tutaj w centrum myśli Jana Pawła II, więc to jest jedna z takich wartości chrześcijańskich, prawda, wspólne człowieczeństwo i wspólna godność człowieka. I mając sobie gdzieś tam właśnie na myśli podejmować te działania, ale ja się zawsze tak boję, żebyśmy nie wyleli dziecka z kąpielą, tak, żebyśmy potrafili znaleźć te dobre działania, takie zalążki na właśnie dobrych praktyk, dobrych kompetencji, tak, i umieli je rozwinąć, tak, bo często wydaje mi się, że w takim życiu społecznym, czy w debacie publicznej, wczoraj otworzyłam Rzeczpospolitą, pełno artykułów, które miały tytuły w stylu katastrofa, pogrom, niebezpieczeństwo i sobie myślałam, matko. A reprezentacja nie grała żadnego meczu. Tak, więc po prostu sobie myślę, no nie wiem, to taki jest dobry przekaz na dziś. Teraz się człowieku poczuj właśnie tutaj sprawczość, podmiotowość, chęć do działania, poczucie oparcia w innych, że sobie poradzimy z tymi wszystkimi trudnościami, nie? Więc ja tak sobie myślę, że trzeba patrzeć na te dobre rzeczy, które są. I tak idąc tutaj trochę, rozmawialiśmy o uchodźcach. Ja tutaj szłam z takim, niosąc taką wiadomość, którą dostałam właśnie od kolegi z mojego instytutu, który bada dzieci uchodźców, które się uczą w Polsce. No i problem jest taki, że oni się nie uczą w praktyce. Że jeżeli są takie dzieci ukraińskie głównie, tak, które się jakoś odnalazły w szkole, to jest dobrze. Jeżeli one się z jakichś powodów nie odnalazły, to są wypychane. Więc właściwie tak jak mówimy o właśnie takiej solidarności, zwracaniu uwagi na może taką niewidoczną grupę społeczną, no to właściwie rośnie nam takie pokolenie osób, które nie zdobędą wykształcenia, które się nie socjalizują, tak, nie będą miały tutaj przyjaciół poza swoją grupą językową. Więc to jest naprawdę bardzo duży problem i też właśnie w takich kategoriach getta miejskiego, tak. Myślę, że to jest jedna z takich palących kwestii, którą musimy się zająć, bo to nie jest tak, że jak to, daj Boże, tak, wojna na Ukrainie się skończy, oni tam wrócą, tak, często nie mają dokąd wrócić, tak. Znaczy to, co pani mówi, to pokazuje w gruncie rzeczy, że ta erupcja solidarności, jeszcze raz tego słowa, która miała miejsce po wybuchu wojny, ona się zakończyła i tak naprawdę jakby dalej nic nie poszło, tak, bo okazało się, że to jest strasznie fasadowe. No bo jeśli mamy bardzo dużą grupę dzieci z Ukrainy, która nie jest zaopiekowana pod względem formalnym, no to kto ma przyjąć odpowiedzialność za to? Tak? Czy my mamy przyjąć jako społeczeństwo, czy są jakieś instytucje, które minęły 2 lata tak, od wybuchu, które jednak powinny tę odpowiedzialność również przejąć? No teoretycznie oni się uczą zdalnie w szkołach ukraińskich, tak? Ale to wiadomo, jak to może wyglądać, prawda? Sobie pozwolę nawiązać, bo ja bym... mi się wydaje, że to nie jest kwestia jakby fasadowej solidarności, tylko dla mnie bardzo poruszające i ważne jest to, że ta społeczna mobilizacja, ona jest ważna. To znaczy, dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że ona jest błyskawiczna. Ona jest oddolna i błyskawiczna. Wtedy, kiedy instytucje, jakby aparat administracyjny nie jest w stanie jeszcze ruszyć, to jeżeli ludzie właśnie oddolnie, obywatelki i obywatele są w stanie coś zrobić, jakby wypełnić tę lukę, no to jest fantastyczna w ogóle rola solidarności. Natomiast to, do czego nawiązała pani doktor, to mi się wydaje, że to jest po prostu, no niestety tutaj już nasza krytyka jest bardziej związana do roli państwa, instytucji, prawda, że tu już ludzie niewiele mogą zrobić, znaczy nadal mogą robić i fajnie, jeżeli robią i niektórym to wychodzi lepiej, niektórym gorzej. Też widać, że te antagonizmy się pojawiają, no po prostu obciążenie też jest duże. Natomiast to jest pytanie, no, jeżeli nawet nastąpiła ta mobilizacja, to nie może być po prostu na zwykłych osobach, tak? To nie możemy tego ciężaru podnosić, to już po prostu powinny wejść w tę rolę instytucje. I tutaj jest też wielkie rozczarowanie, które również widać w badaniach, prawda, że to właśnie Polki i Polacy widzieli, że to jest ich osobisty trud, też organizacji pozarządowych, no i niestety źle oceniali, negatywnie oceniali rolę państwa w tym kryzysie. Bardzo dziękuję. Zbliżamy się powoli do końca, ale jest jeszcze jedna rzecz, która mnie trapi i chciałbym panię o to zapytać.
Czy w jaki sposób te pokłady solidarności w społeczeństwie, które często są oddolne i o tym o wielu przykładach mówiliśmy, ale czy państwo, a może też samorząd, patrząc z perspektywy Warszawy, może te pokłady w jakiś sposób kreować, pobudzać, czy raczej nie powinien przeszkadzać? Kreowanie i przeszkadzanie to jest jeszcze coś pośrodku, tak? Znaczy, że jakby nie musi przeszkadzać w ogóle, nie powinniśmy myśleć w takich kategoriach, że samorząd czy że władze mogą przeszkadzać. No może mobilizować, może zachęcać, może tworzyć warunki do tego właśnie, żeby mieszkańcy mogli się mobilizować i mogli tę swoją solidarność manifestować i praktykować. Natomiast tutaj, bo tu absolutnie się zgadzam, znaczy istnieje w Polsce absolutnie brak zaufania do instytucji publicznych. Pomijmy już przyczynę, tak? Nie mamy zaufania, nie pokładamy żadnych wielkich nadziei w sprawczości instytucji publicznych, dlatego że bierzemy sprawy w swoje własne ręce. Natomiast samorząd to jest jakby ta władza, która jest jakby najbliżej tak, obywatela. Więc ta współpraca pomiędzy obywatelami a władzami lokalnymi jest absolutnie naturalną. No i teraz jest pytanie, czy ta władza lokalna bierze na siebie odpowiedzialność właśnie takiej kierownicy, tak nie wiem jak to powiedzieć, takiego machera, tak, właśnie wspomagacza tworzenia warunków do tego, żeby obywatele samodzielnie mogli się usolidaryzować, znaczy okazywać tę solidarność, mogli działać, współdziałać. Tak, to ja może uzupełniając to pytanie powiedziałem o tym przeszkadzaniu, no bo czasem pojawiają się takie głosy, że na przykład instytucje samorządowe trochę instrumentalizując pewne właśnie czy to zrywy lokalne, czy działanie jakichś lokalnych społeczników, no psują tą oddolność, tak? Powodują, że wielu ludzi, których chciało się zaangażować, jakby no trochę macha na to ręką, uznając, że jeżeli weszli już to lokalni politycy, lokalni radni, no to oni na pewno to na swój sposób wykorzystają. I o tym coś myślałem. Oczywiście no, bardziej mnie interesuje to, w jaki sposób skutecznie pobudzać, tak? Bo nie ma co ukrywać, że pewnie i to byłoby wartościowe. Ja rozumiem to, o czym pan mówi, bo to rzeczywiście ma miejsce. No, pamiętam, jak się zaczynał ten kryzys na naszej wschodniej granicy, tylko trochę bardziej na północ, na granicy z Białorusią, to pamiętam, jakim wielkim problemem było to, że ta linia podziału wśród osób, którzy się w jakiś sposób angażowali w pomoc tym uchodźcom, zaczynała przebiegać tak politycznie, tak? Politycznie, tak? I jak pamiętam, kiedy też wiele osób się zniechęcało do jakiejkolwiek pomocy, ponieważ na wstępie musiało się wyspowiadać, na kogo głosuje. I to zniechęcało. I to myślę, że też wiele różnych kwestii społecznych można w ten sposób przegrać, więc ja się zgadzam z panem, że czasami takie dodanie albo przeakcentowanie jakiegoś takiego wymiaru politycznego, budowanie nie wiem, może jakiegoś właśnie osobistego kapitału tego innego polityka może bardzo w dłuższej perspektywie bardzo zaszkodzić. Tak? Bo znika też taki element właśnie, który myślę, że jednak jest bardzo ważny w solidarności, takie doświadczenie wspólnego człowieczeństwa, tak? które gdzieś tam myślę, że jednak jest jakimś punktem wyjścia. Tak? Ale z drugiej strony, już tak przechodząc, to ja myślę, że to jest sprawa tego, jak możemy jako obywatele i obywatelki naciskać na władze lokalne, nawet w kwestii tych ukraińskich dzieci, prawda, żeby samorządy lokalne się doliczyły ich, tak? Sprawdziły, co oni robią, tak? Co się z nimi dzieje. To jest myślę, że to są takie naczynia połączone. Szantuję polityczność. No, jesteśmy w bardzo szczególnym okresie, tak? Jesteśmy przed wyborami. No proszę zauważyć, że od 2 tygodni mniej więcej zmieniła się kompletnie narracja w stosunku do Ukrainy i Ukraińców w Polsce. No i teraz, ja nawet dzisiaj specjalnie przed tą debatą sprawdzałam, czy CBOS już zrobił jakieś badania
bo to jest bardzo mocne takie przekierowanie wajchy. Jeszcze nie ma żadnych badań, ale to się na pewno przełoży na postawy solidarnościowe i na jakby działania wobec Ukraińców. Ta instrumentalizacja, o której tutaj pani mówiła. Więc to jest, no, że jesteśmy w bardzo ciekawym momencie. Tak? Zobaczcie dalej. Panie Wito, do pani należy dzisiaj ostatnie słowo. Ojej, to zabrzmi. Bo ja skupiając się na pana ostatnim pytaniu, to na dwie kwestie chciałabym zwrócić uwagę, albo moja uwaga tam przynajmniej poszła. Znaczy, po pierwsze, też a propos właśnie tego negatywnego, emocjonalnego przekazu, który znajdujemy w mediach, dla równowagi szukałabym właśnie miejskich inicjatyw, które nas w jakiś sposób inspirują, tak właśnie pozytywnie, pozwolę sobie powiedzieć, ładują. Dla mnie na przykład to jest osiedle Jazdów. Tam wystarczy pójść, posiedzieć w ogródku, zobaczyć jak kury chodzą i tam je ewentualnie pogłaskać albo poczęstować się listkiem sałaty, który rośnie w miejskim ogródku praktycznie w centrum miasta. Porozmawiać z tymi ludźmi, skorzystać z tych przestrzeni, być tam razem, spotkać się. Podaję to tylko jako przykład, bo każda dzielnica ma takie inicjatywy. Pójść do lokalnej biblioteki, zainteresować się, zobaczyć gdzie jest najbliższa, czy są tam, nie wiem, planszówkowe czwartki, czy jakiekolwiek inne wydarzenia. Znaczy zadbać właśnie sprawczo, samodzielnie, aktywnie rozejrzeć się, zobaczyć, co mogę włożyć w tą społeczność lokalną, ale też co mogę z tego mieć. Natomiast druga kwestia, która jest bardzo powiązana z tym, na co panie zwróciły uwagę i tutaj widzę rolę instytucji i władz, to znaczy to, co bardzo szkodzi Solidarności, to są właśnie te antagonizmy, a w skrajnym przypadku dehumanizacja grup, z którymi się nie zgadzamy i to właśnie a propos tego kampanijnego, przedwyborczego czasu bardzo widać. Znaczy właśnie nie pozwalać na to, nie pozwalać na mowę nienawiści, nie pozwalać na to, żeby dehumanizujący język się pojawiał, walczyć z dezinformacją, to znaczy naprawdę tutaj widzę bardzo kategoryczne, właśnie pole do kategorycznych działań. Do karania też jest taka potrzeba, na przykład mam na myśli dezinformację albo obraźliwe zwracanie się do kogoś i myślę sobie, że jeżeli te dwa aspekty właśnie jakoś tak byśmy o nie byli w stanie bardziej zadbać, to właśnie z jednej strony to jest kwestia tworzenia przestrzeni i nieprzeszkadzania, dbania o to, żeby w tej przestrzeni właśnie były dobre warunki do spotkania, a jednocześnie my myślę, że samodzielnie właśnie możemy zadbać o to, żeby szukać tych pozytywnych przykładów i nie pozwolić sobie na to napełnianie się negatywnym przekazem. Bardzo dziękuję paniom za tą niezwykle inspirującą rozmowę. Pozdrawiając naszych widzów, oczywiście zachęcam do obejrzenia i wysłuchania pozostałych debat, które można znaleźć oczywiście na kanale Centrum Myśli Jana Pawła II w ramach cyklu projektu Miasto Dialogu. No i oczywiście, miejmy nadzieję, do usłyszenia w kolejnych debatach. Dziękujemy. Dziękujemy.